5 marca 1953 roku, w dniu śmierci Stalina, młody polski pilot, podporucznik Franciszek Jarecki, uciekł na zachód najnowszym sowieckim samolotem MiG-15. Wylądował na duńskim Bornholmie i stał się bohaterem całego wolnego świata, rozwścieczając Moskwę. To historia o odwadze, desperacji i tym, jak jeden człowiek ośmieszył cały sowiecki blok. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Dochodziła godzina 9 rano, 5 marca 1953 roku. Podporucznik Franciszek Jarecki wystartował swoim MiG-15 z lotniska w Redzikowie koło Słupska. To był jego pierwszy lot ćwiczebny tą maszyną, której polska armia miała wtedy jedynie kilkanaście egzemplarzy. Tuż za Jareckim leciał jego instruktor, porucznik Józef Caputa. Na wysokości koło brzegu samolot Jareckiego zszedł na 200 metrów i zrzucił dodatkowe zbiorniki paliwa. Gdy tego dokonał, błyskawicznie wyskoczył do przodu. Jarecki usłyszał wtedy w słuchawkach głos zdenerwowanego Caputy. Franek, gdzie ty jesteś, do cholery? Ale Jarecki już nie odpowiedział. Przełączył tylko swoje radio na częstotliwość alarmową, aby móc słyszeć rozmowy pilotów, którzy będą go szukać, aby zestrzelić. Aby nie zostać namierzonym przez radary, Jarecki zniżył swoją maszynę do pułapu kilkunastu metrów i tak leciał dalej, kierując się na północ. Po kilku minutach takiego lotu zauważył w oddali duńską wyspę Bornholm. Wiedział, że znajduje się tam amerykańska baza wojskowa i lotnisko, na którym zamierzał wylądować. Ale gdy nabrał większego pułapu, okazało się, że jest to jedynie lotnisko polowe. Przez chwilę zastanawiał się, czy nie powinien obrać kursu na Kopenhagę, ale ostatecznie postanowił wylądować tutaj, na Bornholmie. I udało mu się posadzić maszynę na trawiastym pasie startowym lotniska. Gdy otworzył kabinę i wyszedł z niej, oblał go zimny pot. Zobaczył bowiem tablicę z napisami po rosyjsku. Na szczęście okazało się, że to tylko pozostałość po obecności Sowietów na wyspie zaraz po wojnie. Wokół miga Jareckiego zaroiło się wtedy od jakichś ludzi. Usiłowali ustalić, kim on jest. Wszystko stało się jasne dopiero wówczas, gdy znaleziono tłumacza rosyjskiego, którym posługiwał się Jarecki. Kilka godzin później na Bornholm przybyli amerykańscy eksperci. Nie mogli uwierzyć w to, że w ich ręce trafił egzemplarz najnowszego sowieckiego MiG-15, którego poznali na wojnie w Korei. Amerykanie mieli już bowiem przygotowaną tajną operację w Polsce, której celem miało być wywiezienie najnowszego sowieckiego MiG-a. A tymczasem to on sam do nich przyleciał. Od razu zabrali się za demontaż maszyny, aby zawieźć ją w częściach do Kopenhagi i tam wykonać ich gipsowe odlewy. Tymczasem w kraju ucieczka Jareckiego była nadal trzymana w tajemnicy, ale musiało tak być. 5 marca 1953 roku wydarzyło się coś, co skutecznie zakryło wszystko. Tamtego dnia na Kremlu zmarł Józef Stalin. Komunistyczny blok opłakiwał sowieckiego dyktatora. W całym sowieckim bloku nikt nie wyobrażał sobie świata po śmierci Stalina.
Ale Franciszek Jarecki nie był pierwszym polskim pilotem, który uciekł na zachód. Przed nim byli inni. Był wśród nich major Tadeusz Siewierski z Pułku Lotnictwa Myśliwskiego z Krakowa, któremu w lipcu 1946 roku udało się dotrzeć do amerykańskiej strefy w Niemczech. Po Siewierskim zrobił to porucznik Arkadiusz Gołaszewski, który w 1949 roku wylądował na szwedzkiej Gotlandii. Bliski sukcesu był także podporucznik Edward Pytko, który w 1952 roku uciekał do Republiki Federalnej Niemiec, ale zabrakło mu paliwa i został schwytany. Na zachód uciekło też kilku pilotów cywilnych, ale to ucieczka Jareckiego stała się najbardziej spektakularną z nich. Głównie dlatego, że Jarecki uciekł najnowszym sowieckim odrzutowcem i zostało to potem szeroko nagłośnione przez Amerykanów. Jarecki, uciekając z Polski, wcale nie liczył na taki rozgłos. Powstaje jednak pytanie, co rzeczywiście zmusiło go do ucieczki z kraju. Aby na to pytanie odpowiedzieć, musimy zagłębić się w jego życiorysie i poszukać tych powodów. Jarecki urodził się w 1931 roku w Gdowie koło Wieliczki w rodzinie zawodowego oficera Ignacego Jareckiego. Kiedy miał kilka lat, ojciec został przeniesiony do jednostki w Stanisławowie na Kresach. I tam zastał rodzinę Jareckich wybuch II wojny światowej. Ignacy Jarecki poległ w kampanii wrześniowej. Pozbawiona głowy rodzina musiała radzić sobie sama, co w tamtych warunkach było ogromnym wyzwaniem. Gdy wojna dobiegła końca, Jarecki wraz z matką trafił do Bytomia. Jako miłośnik lotnictwa zapisał się na kurs szybowcowy, a potem udało mu się dostać do Dęblińskiej Szkoły Orląt, którą ukończył jako prymus. W 1952 roku trafił do Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na warszawskim Bemowie. Tam pod okiem Sowietów szkolił się na najnowszych MiG-ach 15. Sowieci, widząc jego talent, chcieli zwerbować go na wojnę w Korei, ale Jarecki im odmówił. Zwróciła wówczas na niego uwagę informacja wojskowa, która postanowiła go zwerbować. Gdy odmówił, był szantażowany, że jako syn przedwojennego oficera może zostać wydalony z wojska. Na Jareckiego padł wtedy blady strach. Zaczął myśleć o ucieczce z Polski. W styczniu 1952 roku został przeniesiony do 28 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, który stacjonował w Redzikowie. Zadaniem tego pułku, który dysponował MiG-ami 15, było patrolowanie polskiego wybrzeża. Jarecki wiedział, że ma teraz szansę na ucieczkę, musi tylko wybrać odpowiedni moment. Ten nadszedł późnym popołudniem 4 marca 1953 roku, gdy dowódca pułku zakomunikował Jareckiemu, że rankiem następnego dnia wykona swój pierwszy lot ćwiczebny z instruktorem Caputą. Obaj mieli lecieć na trasie Słupsk-Darłowo-Kołobrzeg-Kamień Pomorski, a następnie wykonać zwrot i powrócić do bazy. Jarecki już wiedział, że w czasie tego lotu ucieknie. Ostatnia noc spędzała mu sen z powiek. Cały czas myślał bowiem o ucieczce. Rankiem następnego dnia, kręcąc się po lotnisku, podejrzał częstotliwość, na jaką była nastawiona radiostacja w jednym z dyżurnych MiG-ów, które stały na lotnisku, aby wystartować w nagłej sytuacji. Tuż przed 9 wraz z Caputą wsiedli do swoich maszyn i wystartowali. Lecieli zaplanowaną trasą, ale w okolicach Kołobrzegu Jarecki zrzucił dodatkowe zbiorniki paliwa i nieoczekiwanie odbił na północ, gubiąc Caputę.
Przestawił wówczas swoją radiostację na częstotliwość alarmową, chcąc wiedzieć, czy będzie ścigany. Ale tak się nie stało. Dopiero po jakimś czasie nakazano Capucie jego poszukiwania. Tymczasem Jarecki był już nad Bornholmem i chwilę później wylądował na tamtejszym lotnisku polowym. Amerykanie, którzy przybyli na Bornholm, zabrali go do Kopenhagi i tam przesłuchali. Potem przewieziono go do Monachium, gdzie w Radiu Wolna Europa opowiadał o kulisach swojej ucieczki z kraju. Następnie przewieziono go do Wielkiej Brytanii, gdzie ponownie był przesłuchiwany. W Londynie spotkał się jeszcze z generałem Władysławem Andersem, który odznaczył go Krzyżem Zasługi. Potem znalazł się w Stanach Zjednoczonych i tam doznał prawdziwego szoku. W Waszyngtonie wręczono mu czek na niebotyczną wówczas kwotę $50,000. Amerykanie wyrazili w ten sposób wdzięczność Jareckiemu za dostarczenie im najnowszego sowieckiego odrzutowca. Wkrótce potem Jarecki otrzymał amerykańskie obywatelstwo i to bez żadnych obowiązujących wymogów. Usynowił go najpierw jeden z amerykańskich kongresmenów polskiego pochodzenia, a potem wręczono mu akt nadania amerykańskiego obywatelstwa. Podpisał go osobiście sam prezydent Dwight Eisenhower. Jarecki stał się w Ameryce gwiazdą. Udzielał wywiadów, występował przed kamerami stacji telewizyjnych i radiowych, był ozdobą wielu amerykańskich parad. Odbył również tournée po amerykańskich bazach wojskowych, których witano go jak bohatera. Zawitał nawet do Hollywood. Tam poznał największe gwiazdy amerykańskiego kina z Clarkiem Gable na czele. Dopiero po tym wszystkim mógł zabrać się za budowanie swojego nowego życia. Ale nadal myślał o rodzinie i kolegach w Polsce. Jego matkę poddano wielu szykanom. Wielu jego kolegów z pułku musiało pożegnać się z lataniem, a kilku z nich trafiło do więzienia. Tymczasem on szedł do przodu. Nauczył się języka angielskiego. Ukończył 2 uczelnie, uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. Założył też własną firmę produkującą zawory precyzyjne i zaczął zarabiać duże pieniądze. Ale wywiady komunistycznej Polski i sowieckiej cały czas polowały na jego życie i niewiele brakowało do tego, aby został zlikwidowany. W 1961 roku samochód Jareckiego został ostrzelany przez nieznanych sprawców i dachował, ale on sam wyszedł z tego wypadku bez szwanku. Po tym zdarzeniu w komunistycznej Polsce rozpuszczono plotkę, że Jarecki został zlikwidowany przez wywiad. Prawdopodobnie chodziło o to, aby zniechęcała ona ewentualnych naśladowców Jareckiego, ale tak się nie stało. Zaledwie kilka tygodni po ucieczce Jareckiego z tej samej jednostki uciekł również na Bornholm porucznik Zdzisław Jaźwiński. Z kolei 7 listopada 1955 roku porucznik Bogdan Kożuchowski z 31. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku wylądował w rejonie szwedzkiego Halland, a 25 września 1956 roku podporucznik Zygmunt Gościniak z 26. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego z Zegrza Pomorskiego powtórzył wyczyn Jareckiego. Tyle tylko, że te wszystkie ucieczki nie były już tak spektakularne jak ta, której dokonał Jarecki. Franciszek Jarecki zmarł w 2010 roku w Erie w Pensylwanii i tam został pochowany. Jego kombinezon lotniczy, w którym uciekł z komunistycznej Polski, można dziś oglądać w National Air and Space Museum w Waszyngtonie.
Wydawnictwo Bellona wznowiło moją książkę Operacja Czwarta Rzesza. To pierwsza w Polsce publikacja, w której szczegółowo analizuję, czy rzeczywiście Niemcy wojnę przegrały. Wnioski, do jakich dochodzę, mogą wstrząsnąć. Warto kupić książkę i się z tymi wnioskami zapoznać. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.